Cześć, z tej strony Radek. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Czasami, jak będzie otwarcie bardzo ważnego odcinka drogi, to jeśli czas pozwoli, chcę nagrywać odcinki specjalne. I tak jest dziś, ponieważ został otwarty ostatni odcinek drogi ekspresowej S5 łączącej Poznań z Bydgoszczą. Jest to bardzo ważny dzień dla polskiego drogownictwa, ponieważ kolejne miasto wojewódzkie zostało połączone z siecią autostrad i dróg ekspresowych zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jako ciekawostkę powiem, że zostały już tylko dwa miasta wojewódzkie w Polsce, które nie są połączone autostradami i drogami ekspresowymi z pozostałymi. Są to Lublin, który uzyska połączenie po otwarciu tunelu w Warszawie w ciągu drogi ekspresowej S2. Wtedy droga S17 uzyska połączenie z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Stanie się to prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Ostatnim miastem wojewódzkim, które na razie nie ma połączenia z siecią autostrad i dróg ekspresowych, są Kielce. Miasto to uzyska połączenie z innymi drogami klasy A i S po wybudowaniu S7 z Warszawy do Tarczyna, a w drugiej kolejności po wybudowaniu S7 w województwie małopolskim. Otwarcie S7 koło Warszawy planowane jest na jesień przyszłego roku. Wracając do S5, na początku trochę historii. Pierwszy odcinek drogi S5 pomiędzy Poznaniem a Bydgoszczą otwarto w 2003 roku. Była to autostrada A2 pomiędzy węzłami Poznań-Krzesiny a Września, gdzie na odcinku Poznań-Krzesiny i Poznań Wschód jest wspólny przebieg A2 i S5. Drogę budowała firma Strabag. Następnie w roku 2006 oddano do ruchu jedną jezdnię obwodnicy Szubina długości 4,5 km. Budowę realizowała Skanska. W 2009 roku oddano 2,2 km S5 od węzła Bydgoszcz-Błonie do Lipnik. Odcinek budowała firma Budimex-Dromex. Następnie w czerwcu 2012 roku otwarto S5 od węzła Poznań Wschód do Gniezno Południe. Były to dwa odcinki. Część północną bliżej Gniezna długości 14,9 km budowała firma Dragados, natomiast część południową bliżej Poznania realizowała firma Eurovia. Długość 20,1 km. Na kolejny odcinek trzeba było czekać aż 5 lat. W maju 2017 roku otwarto odcinek o długości 18,3 km od węzła Gniezno Południe do Mieleszyna na granicy województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W grudniu 2019 roku oddano kolejny długi odcinek, tym razem od węzła Żnin Północ do Mieleszyna. Długość to 25 km, a głównym wykonawcą prac był Kolas Polska. Pod koniec 2020 roku oddano do użytku drugą jezdnię obwodnicy Szubina od węzła Szubin Północ do Szubin Południe. Długość drogi to 4,5 km. Również w tym samym czasie oddano 14,8 km S5 od węzła Szubin Południe do Żnin Północ. Oba odcinki realizowała Trakcja. Ostatni odcinek, który został dziś oddany do ruchu, od węzła Bydgoszcz-Błonie do Szubin Północ, długości 9,7 km, budowała firma Kobylarnia i Mirbut. Cała droga S5 od węzła Poznań-Krzesiny do węzła Bydgoszcz-Białe Błota ma długość około 118 km. Łatwo policzyć, że jadąc z przepisową prędkością 120 km na godzinę, przejedziemy wspomniany odcinek w około 60 minut. Natomiast od centrum Poznania do centrum Bydgoszczy długość drogi wynosi około 140 km. Czas przejazdu uzależniony jest od godziny podróży oraz korków w miastach. Droga ekspresowa S5 na całej długości posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu plus pas awaryjny. Patrząc od strony Bydgoszczy, po drodze mijamy węzły Bydgoszcz-Błonie, gdzie S5 łączy się z S10, która w przyszłości połączy Szczecin z Warszawą. Następnym węzłem jest Rynarzewo. Pomiędzy węzłami Rynarzewo a Szubin Północ po obu stronach S5 zlokalizowane są parkingi lub, jak kto woli, miejsca obsługi podróżnych Szubin Wschód i Szubin Zachód. Kolejnymi węzłami są Szubin Północ i Szubin Południe, z których możemy dojechać do centrum Szubina. Kolejny węzeł nosi nazwę Połuki. Nie jest to nazwa miasta czy też wsi, ale regionu kulturowego, gdzie się znajdujemy. Zbliżamy się do Żnina. Tutaj są dwa węzły, z których możemy dojechać do centrum miasta. Jest to Żnin Północ oraz Żnin Zachód. Zaraz za węzłem Żnin Zachód po obu stronach są mopy kategorii drugiej Żnin Zachód i Żnin Wschód. Na mopie Żnin Zachód kilka dni temu otwarto stację paliw Orlen. Kolejnymi węzłami są Biskupin, Rogowo, Lubcz i Mieleszyn. Koło węzła Mieleszyn przechodzi granica dwóch województw. Po kilku kilometrach po obu stronach mijamy mopy kategorii pierwszej Modliszewko i Łabiszynek. Tym sposobem dotarliśmy do Gniezna. Gniezno posiada trzy węzły łączące S5 z miastem. Są to Gniezno Północ,
Kłecko, którego nazwa w mojej tabelce z węzłami brzmi Gniezno Zachód oraz Gniezno Południe. Za węzłem Gniezno Południe, niedaleko linii kolejowej z Poznania do Gniezna, znajduje się kolej na paramopów kategorii drugiej, gdzie po obu stronach jest stacja paliw BP oraz KFC. Dalej mijamy węzły Łubowo i Czerniejewo. Za węzłem Czerniejewo mijamy mopy kategorii pierwszej Wagowo i Sanniki. Następnie są węzły Iwno, Kostrzyn, gdzie S5 krzyżuje się z drogą krajową nr 92 oraz Strumiany. Za tym węzłem po obu stronach są mopy kategorii drugiej Siekierki i Czerlaino. Na obu są stacje paliw Shell oraz Burger King. Zaraz za tymi mopami jest węzeł Kleszczewo i na końcu Poznań Wschód, gdzie S5 łączy się z A2. Od węzła Poznań Wschód do Poznań Krzesiny S5 na długości 9,5 km idzie wspólnym śladem z autostradą A2. Pomiędzy tymi węzłami znajdują się mopy kategorii drugiej ze stacjami paliw Orlen. Tym sposobem w dużym skrócie omówiłem Wam całą trasę z Bydgoszczy do Poznania, którą od dziś możemy jeździć do Woli. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.